Dacia Sandero Stepway, jeden z najbardziej pożądanych samochodów od marki Dacia. Czy jest to faktycznie hit czy kit? Sprawdzamy to tym razem, więc zapraszam Was na test Daci Sandero Stepway. No dobrze, ale zanim przejdziemy do tego popularnego samochodu, nie zapomnij, drogi widzu, o dołączeniu do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie Twojej subskrypcji my możemy się rozwijać, pokazywać Wam także takie samochody, jakie właśnie oczekujecie na tym kanale, więc co? Nie zapomnij o subskrypcji, a my przechodzimy już sobie zgrabnie do naszego Stepwaya. Dacia Sandero Stepway, jeden z najbardziej popularnych produktów od 2008 roku, praktycznie generacyjnie jest na naszym polskim rynku i jest to jeden z wielkich hitów sprzedaży właśnie tej rumuńskiej marki. Od razu po Dusterze klienci najczęściej wybierają właśnie Sandero. Sandero i to jeszcze w wersji Stepway właśnie dla prywatnego użytku, bo ta wersja jest bardziej taka charakterystyczna, bardziej lekko uterenowiona i najbardziej popularna, jeśli chodzi o polskie właśnie drogi. I ten samochód od 2008 ma raptem 3 generacje i szczerze powiedziawszy pierwszą i drugą widać cały czas na drogach oraz tą najnowszą, trzecią po ostatnich wszystkich możliwych faceliftingach właśnie mamy także za naszymi plecami. Co jest takiego ciekawego i co także przyciąga w tym samochodzie wszystkich możliwych odbiorców oprócz ceny? Chodźcie, zobaczymy sobie w detalach właśnie, jak wygląda Dacia Sandero Stepway. Jeśli chodzi o Sandero, tak naprawdę rebranding, który został zrobiony, najwięcej tutaj właśnie zmienia. Zobaczcie na detale, które są zmienione, w szczególności atrapa chłodnicy oraz nowoczesne logo w formie tego nowoczesnego DC i oczywiście biała czcionka, która pojawiła się we wszystkich możliwych także elementach, na przykład tak jak macie tutaj napis Stepway, czy właśnie te paski też właśnie na grillu. To jest najbardziej charakterystyczny element. Drugim charakterystycznym elementem są także światła, które w Daci są od jakiegoś czasu światłami w wersji LEDowej i to jest bardzo fajny progres, bo kiedyś były to oczywiście tradycyjne, najtańsze możliwe żarówki halogenowe. Teraz macie po prostu zwykłe LEDy projekcyjne, które po prostu świecą. Nie ma tu jakiegoś nie wiadomo jakiego wybitnego poziomu, ale naprawdę to po prostu działa i oświetla i jest lepsze bezpieczeństwo także w nocy. Charakterystycznym elementem na pewno dla wszystkich nowych Daci są także te litery Y poumieszczone także w reflektorach przednich oraz tylnych. To najbardziej charakteryzuje właśnie te nowe Dacie po wszystkich możliwych faceliftingach. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie i podkreśla troszeczkę bardziej nowoczesny styl, jeśli chodzi o tą rumuńską oczywiście markę. W naszej wersji DC Extreme pojawiły się także takie dodatki w wersji takiej miedzi, który troszeczkę nawiązuje, szczerze powiedziawszy, chyba najbardziej do kupry. No i to, co najważniejsze w Stepwayu, czyli tak naprawdę wszystkie te plastiki, które także macie, te poszerzenia, to wszystko robi troszeczkę inny styl, jeśli chodzi o ten samochód. Wersja Extreme także warto zwrócić uwagę, że ma właśnie też polakierowane w tym miedzianym kolorze też lusterka i pojawiły się takie charakterystyczne nalepki z takimi fajnymi liniami, troszeczkę geograficznymi. Wygląda to naprawdę dosyć ciekawie i podkreśla taką terenowość, powiedzmy, Stepwaya, bo w końcu Stepway jest także podniesionym samochodem względem standardowej właśnie Sandero. I także macie balonowe koła. Zobaczcie, jak wysoki jest profil opony. Naprawdę bardzo fajne Continentale w wersji Eco Contact 6 i także ciekawe felgi. Felgi, jeśli chodzi o wersję Extreme, tak naprawdę są to te same felgi, jeśli chodzi o wersję Prestige, tylko polakierowane w czarnym połysku, bo w końcu ma być taka stylizacja właśnie Extreme, czyli tak naprawdę właśnie ma być wszystko w czerni i w takim bardziej utylitarnym kolorze, więc także tutaj to mamy. Tak naprawdę bardzo, bardzo prosty wzór felg i tak naprawdę tylko co się pojawiło nowego, to jest właśnie to miedziane logo z tym już właśnie nowoczesnym znaczkiem, jeśli chodzi o Dacia. Tak naprawdę to są zwykłe, nawet nie aluminiowe felgi, tylko ze stopów metali, tak naprawdę po to, żeby były trochę tańsze i są to 16-calowe felgi, które dzięki temu, że są dosyć małe,
Także w połączeniu razem z tym zawieszeniem naprawdę sprawdzają się na miejskiej dżungli, czyli tak naprawdę wszystkie wjazdy pod krawężniki, wszystkie możliwe nierówności, dziury, wyrwy oraz wszystko, co spotkacie w polskich warunkach drogowych, tak naprawdę na Sandero Stepwayu nie robi kompletnego wrażenia. Prostotę tutaj najbardziej widać, w szczególności także w hamulcach. Z przodu hamulce tarczowe, z tyłu hamulce bębnowe, ale na szczęście Stepway należy do lekkich samochodów, więc tutaj to stare rozwiązanie, jeśli chodzi o hamulce bębnowe, spokojnie na szczęście wystarcza. No tak, ale nie samymi stylistycznymi smaczkami, jeśli chodzi o Stepwaya będziecie żyć. Najbardziej będziecie chcieli wykorzystać jego walory, to, że jest faktycznie właśnie Stepwayem. A to go różni właśnie od zwykłego Sandero. Zwykłe Sandero 16,5 cm prześwitu, wersja Stepway już posiada 20 cm prześwitu i tak, to jest naprawdę dosyć spora wartość, bo tyle prawie posiada właśnie Dacia Duster, która jest takim najbardziej prawidłowym SUV-em, crossoverem. I na pewno także pomogą Wam te dokładki, oczywiście zadbać o to, żeby nie porysować tego lakieru, który jest dosyć, szczerze powiedziawszy, ładny, nawet jeśli chodzi o tą wersję. Długości oraz rozmiary, jeśli chodzi o rozstaw osi. Rozstaw osi jest bardzo fajny, 2,6 metra, to jest więcej niż posiada Renault Clio, jest więcej niż posiada na przykład Skoda Fabia. 4,09 metra długości robi z tego samochodu dosyć kompaktowy, fajny samochód do miast, ale najfajniejszym gadżetem, jeśli chodzi o Dacie, to jest na przykład to, co Wam prezentowaliśmy w Joggerze. Tak samo w Stepwayu macie też świetne modułowe relingi, które są przymocowane właśnie do najwyższych wersji wyposażenia, jeśli chodzi o Stepwaya czy właśnie o Sandero. Bardzo fajny element. Otwieracie sobie z jednej, otwieracie sobie z drugiej i tutaj na Was czekają dwie śruby torksowe. Jeśli chodzi o relingi dachowe, możecie to przekształcić także w belki dachowe. Jedną belkę wystarczy, że odkręcicie z jednej, drugą z drugiej i przełożycie sobie przez dach. I tak naprawdę już jesteście gotowi na to, żeby zamontować tutaj boks na narty, czy jakiekolwiek inne uchwyty rowerowe, czy jakieś po prostu akcesoria samochodowe. Oraz także oczywiście ten napis, który mamy także w tym kolorze miedzianym Stepway, podkreśla bardzo fajnie charakter także tych właśnie belek dachowych. A z tyłu praktyczna nuda tak naprawdę. Jeśli chodzi o ten samochód, nie ma tutaj nic nowoczesnego, to jest tak naprawdę przekopiowany tył z poprzedniej generacji, lekko zmodyfikowany i wsadzone nowe lampy oraz nowe logo, czy także oczywiście inna czcionka, jeśli chodzi o napis Sandero. Ładnie zrobione nowe reflektory, oczywiście z tym charakterystycznym Y, jeśli chodzi o całą gamę modelową, łączy to w miarę wszystko. Szkoda tylko, że światła są po prostu tradycyjne, żarówkowe. Tutaj nie macie kompletnie czego oczekiwać, żeby tu jakiekolwiek LEDy były. No i nowe logo Daci, rozstrzelony napis, jeśli chodzi o całą klapę. Bardzo ładny, nowoczesna czcionka oraz połączenie tego oczywiście z kolorem tym miedzianym, jeśli chodzi właśnie o wersję Extreme. No i pewien zabieg na pewno, na którym zaoszczędzili bardzo duży majątek, jeśli chodzi o Dacie, czyli zamiana tego faktycznego napisu Sandero. Wcześniej oczywiście ładne chromowane literki, teraz w tym momencie po prostu zwykła, chamska nalepka. No i oczywiście w pełni plastikowy zderzak z jakimiś imitacjami dokładek terenowych. Czas na praktyczność. Jeśli chodzi o Sandero, macie tak naprawdę dosyć sporą pojemność bagażnika. 328 litrów pojemności bagażnika. To oczywiście nie jest jakiś nie wiadomo jak wielki wynik względem konkurencji, bo tutaj Skoda oczywiście ma o wiele większą pojemność, czy nawet Nissan Juke. Jeśli chodzi o takie modne crossovery, czy tam bardziej takie konkretne samochody. 328 litrów to także nie jest zła wartość tak naprawdę, bo jest ten bagażnik naprawdę w miarę ustawny oraz oczywiście nawet jak na Dacie wykonany z całkiem niezłych także materiałów. Chociaż zobaczcie na tą klapę, która szczerze powiedziawszy najwięcej tutaj widać, że zaoszczędzono, jeśli chodzi o produkcję tego samochodu. Goły metal oraz kawałek chamskiego plastiku, jeśli chodzi o górną część. Fajnych elementów mamy na pewno to, że mamy także podwójną podłogę. Podwójną podłogę, pod którą mieści się praktycznie schowek o pojemności chyba 78 litrów, z tego co dokładnie pamiętam. I tak jak tutaj mamy zamontowane koło dojazdowe oczywiście w tradycyjnej wersji, tak w naszym przypadku tutaj znalazła się oczywiście butla od właśnie instalacji gazowej. I tutaj naprawdę tego miejsca jest sporo. Znalazło się tu miejsce oczywiście na trójkąt, gaśnica oraz wszelakiego różnego rodzaju drobiazgi możecie także tam oczywiście pochować. Z lewej strony podświetlenie standardowe halogenowe, 2 haczyki z lewej, 2 haczyki z prawej. Żeby powiększyć oczywiście bagażnik, musicie to zrobić od wewnątrz i wtedy macie już większą pojemność bagażnika. No dobra, a po otwarciu macie tak naprawdę fajną przestrzeń, którą możecie sobie także oczywiście sensownie skorzystać. 1108 litrów pojemności bagażnika z bardzo fajnym elementem, ze względu na to, że ta półka podnosi cały bagażnik do góry. Macie także zlicowane oczywiście to z oparciami foteli i to jest naprawdę fajna opcja. Sandero należy do tych fajnych, praktycznych samochodów.
macie jeden silnik do wyboru o różnych 3 mocach i różnym zasilaniu, jeśli chodzi o paliwo. Tak jak Wam wspomniałem, tutaj mamy bardzo fajną jednostkę silnikową i jest to silnik tak naprawdę zasilany instalacją gazową, czyli mamy tutaj oczywiście słynny podtlenek gazolotu. Bardzo fajny silnik, jednolitrowy, znany już jeśli chodzi o grupę Renault. Jest to nowy silnik, tak naprawdę stosowany od kilku lat i to jest fajne, bo w Daci najczęściej były wykorzystywane silniki poprzednich generacji, Renówek i tak dalej. Te silniki miały już naprawdę dosyć długi staż, jeśli chodzi o swoją produkcję i były właśnie wykorzystywane w nowych samochodach. Dzięki czemu faktycznie Dacia była w stanie zaoszczędzić sobie na kosztach produkcji, bo wykorzystywała to, co już tak naprawdę było wyprodukowane przez Renault. 3 wersje silnika jednolitrowego. Zaczynacie sobie od 90 koni połączonego z manualem lub możecie także dokupić sobie wersję z skrzynią automatyczną w formie CVT, choć szczerze powiedziawszy raczej tego nie polecam, bo będzie to na pewno dosyć dychawiczne rozwiązanie. Jeśli chodzi o środkową wersję wyposażenia, to najczęściej tutaj ląduje w ten silnik, co my mamy, czyli tak naprawdę jednolitrowy silnik o mocy 100 koni oraz także właśnie instalacją gazową fabryczną. Fabryczną instalacją gazową firmy Landli Renzo, która jest oczywiście bardzo fajnym systemem, a Sandero także należy do tych oszczędnych samochodów dzięki instalacji fabrycznej LPG. Macie tutaj zamontowane 2 zbiorniki. Jeden zbiornik oczywiście na gaz płynny, czyli na LPG. Macie tutaj zamontowane butlę o pojemności 40 litrów, która pozwala Wam przejechać okolice 450 km, maksymalnie 500 km na jednym tankowaniu właśnie gazu. Oraz macie także standardowy bak, taki jak w zwykłym Sandero, czyli macie okolice 50 litrów i to Wam wystarczy na jakieś 750 km, więc tak naprawdę powyżej 1000 km możecie spokojnie zrobić, łącząc także te 2 baki, jeśli chodzi o Sandero Stepwaya. Silnik jest już przygotowywany w fabryce pod tą instalację gazową. Ma dosyć dużo zmienionych elementów względem właśnie faktycznej wersji benzynowej, więc tutaj na pewno nie ma co się kompletnie obawiać o jakiekolwiek awarie ze względu na to, że tutaj się pojawiła instalacja gazowa. 100 koni oraz okolice 170 Nm momentu obrotowego i tylko i wyłącznie występujące właśnie w skrzyni 6-biegowej manualnej i jakieś 11,2-11,5 sekundy do pierwszej setki, co udało także nam się w miarę sprawdzić. No i czas na najmocniejszą wersję, 110 koni, czyli ten sam silnik przeprogramowany, moc 110 koni, tak naprawdę tylko i wyłącznie na benzynie. Właśnie wtedy możecie sobie także wybrać ewentualnie tą skrzynię CVT i tak naprawdę gama silnikowa Sandero się na tym kończy. Ale nawet jest to sensownie zrobione ze względu na to, że po prostu ten 3-cylindrowy niewielki silnik, który tutaj jest, plus turbo doładowanie, robi z Sandero naprawdę fajny, lekki także samochód, który fajnie się napędza, bo jego masa jest także dosyć niewielka. A jak się jeździ Sandero na autostradzie? Bo raczej będziecie pytać ze względu na to, że Dacia Sandero czy Sandero Stepway to jest najczęściej wybierany także samochód flotowy. Więc tak jak widzicie, 130 km na godzinę, zapięty 6. bieg i to jest bardzo fajny element, że ten samochód jednak tą 6 posiada, bo macie troszeczkę wtedy mniejszą ilość obrotów, takie okolice niecałe 3000 i w tym wnętrzu nie ma dramatu. Co prawda jak chcecie przyspieszyć, no to faktycznie już jest problem z tym przyspieszeniem. Przyspieszenie takich do 140 km na godzinę no jest trochę problematyczne. Ten samochód już nie ma takiego dużego powera, więc niestety tutaj to czuć, że to jest raptem litrowy silnik, ale kiedy troszeczkę zredukujecie sobie na jakiś 4. bieg, postaracie się troszeczkę przyspieszyć i oczywiście wyprzedzić te parę ciężarówek, no to Wam się uda, ale szczerze powiedziawszy Dacia Sandero z tym litrowym silnikiem to nie jest idealny samochód na pokonywanie bardzo długich tras. Dla przedstawiciela handlowego jeszcze będzie w miarę sensownym samochodem. Tylny rząd. Jeśli chodzi o Sandero, tak naprawdę macie tutaj dosyć dobrze to wszystko wykonane. Zobaczcie, jak ja siedzę. Wszystko jest idealnie wręcz ustawione i tu jest tak naprawdę tak od wejścia. Bardzo dobrze mam ustawione kolana, dobrze mam także oparte plecy, a nad głową miejsca jest naprawdę dosyć dużo oraz także przestrzeni przed kolanami jest także dosyć sporo, a fotel jest ustawiony pod taki 1,80 m wzrostu. Tu jest naprawdę dosyć dobrze. Miejsca tutaj kompletnie nie brakuje. Co prawda, jak to w przypadku Daci, jest tutaj dosyć prosto tak naprawdę. Nie ma tutaj żadnych możliwości, jeśli chodzi o jakiekolwiek podłokietniki, jakieś schowki. Tak naprawdę tutaj tego nie ma zbytnio dużo. Możliwością jest także tutaj 12V port do ładowania czegokolwiek i to jest tak naprawdę tyle. Zwykłe kieszoneczki oraz jedna kieszonka z lewej, jak i z prawej strony w drzwiach.
musi Wam wystarczyć na jakąkolwiek wodę czy jakieś inne napoje. 4 osoby w tym samochodzie będzie się fajnie podróżować nawet w delikatnie dłuższe trasy, bo tutaj naprawdę jest miejsca dosyć sporo. No to co, lecimy do przodu. Ale największą upierdliwością, jakiej nie mogę przeboleć w tym samochodzie oraz ogólnie w Daci, to są fotele. Fotele, które są naprawdę złe. Po prostu są złe. Na dłuższych trasach jest z nimi problem ze względu na to, że nie posiadają odcinka lędźwiowego w ogóle praktycznie. Macie problem z ułożeniem i najczęściej zaczynacie wiercić się na tych fotelach i są mało przyjemne dosłownie na oczywiście dłuższych trasach. Co prawda wykonane są w wersji Extreme naprawdę już z fajnych materiałów tak naprawdę. Zobaczcie, że tutaj pojawiła się także ta nitka w kolorze takiej miedzi oraz ładny właśnie ten taki, powiedzmy, ekologiczny jakiś materiał oraz przeszycie, jakieś logo DC. To naprawdę dosyć dobrze wygląda, ale nie zmienia to faktu, że komfortu tutaj nie ma i nie będzie. Fotele są dosłownie upierdliwe, a kolejną rzeczą, która jest upierdliwa w tym samochodzie, to jest to, że ten materiał w ogóle nie oddycha. W takie lato, jak aktualnie to nagrywamy, najczęściej jest problem z tym, że robią Wam się dosyć szybko mokre plecy, bo po prostu naturalnej wentylacji w tym fotelu nie ma, bo ten materiał tak naprawdę w ogóle nie oddycha. Wow! Jak Sandero Stepway nawet wygląda zacnie, jeśli chodzi o stylizację na zewnątrz, tak w środku usiądziecie i tutaj już niestety ten czar trochę pryska. Tutaj najbardziej widać, że ten samochód ma być bardziej samochodem budżetowym i że tutaj liczono dosłownie koszty za wszystkie możliwe materiały. Niestety jest twardo, jest po prostu trochę tandetnie, no ale to jest Dacia, tego nie kupujecie dosłownie tak, żeby tutaj się zachwycać wszystkimi materiałami. Tutaj ma być prosto, ładnie, estetycznie, ale także tanio. Ale nawet w wersji tej Extreme pojawiły się takie delikatne detale, które nawet mają, tak szczerze powiedziawszy, bardziej ten charakter luksusowy tutaj podstawić, jeśli chodzi właśnie o Dacie. Pojawiły się nowe nawiewy razem z tym kolorem właśnie tym miedzianym, co mamy także wstawki na zewnątrz, także tu się pojawiły w środku. Jakiś detal w formie takiego matowego chromu. No widać, ktoś tutaj próbował jakkolwiek trochę uatrakcyjnić to wnętrze, co nie zmienia faktu, że to jest nadal Dacia, czyli po prostu tu jest twardo, tu jest jakiś mały, miękki kawałek fragmentu oraz tutaj znowu ta wstawka w kolorze miedzianym. Za dużo tutaj nie ma. Jeszcze kierownica, chyba najbrzydszy w całej tej stylizacji. 4-ramienna kierownica z ogromną poduszką i z tym nowym logo Dacia, czyli tak naprawdę napisem. Sterowaniem tempomatem po lewej stronie oraz sterowaniem komputerem pokładowym, który macie tam, macie tutaj po prawej stronie. I słynny system do sterowania multimediami Renault, który się ciągnie już w Renault od roku 2000 i nadal w Daci także występuje. No uporczywy system, można było to zrobić już na kierownicy, ale nie, trzeba wykorzystać to, co już faktycznie było w Daci dostępne, bo będzie trochę taniej. Bardzo proste zegary, tak naprawdę nic skomplikowanego tutaj nie ma oraz dodatkowy wyświetlacz po środku, który oczywiście ma kilka różnych funkcji, takie jak zużycie paliwa LPG, zużycie zwykłego paliwa, macie także dystans, zasięg możliwy do przejechania. Z ciekawostek tutaj możemy sobie trochę delikatnie przejść do środka. Ładny, zgrabny także wyświetlacz, który już jest od dłuższego czasu, ale tak naprawdę ma proste kilka rzeczy. Radio, multimedia, telefon, podłączenie Bluetootha oraz, co ważne, jest także Apple CarPlay w wersji bezprzewodowej oraz Android Auto w wersji przewodowej, dzięki czemu możecie ten system zastąpić i mieć troszeczkę chociaż nowocześniejszą opcję na tym ekranie. Działa on całkiem nieźle, chociaż te wszystkie przyciski, które tutaj są, musicie tak dosyć mocno wcisnąć, żeby zaczęły jakkolwiek reagować, ale fajnie, że dzięki właśnie temu systemowi Apple CarPlay czy Android Auto macie tutaj nowoczesne mapy, no ale to tyle. Macie też taki ciekawy uchwyt tutaj z lewej strony, na który możecie wsadzić sobie swój telefon i Dacia przewidziała, uwaga, port USB-A tutaj w tym miejscu, żebyście mogli zastosować sobie tutaj krótki kabelek i wsadzić wasz telefon dosłownie. Ten element jest ewentualnie po prostu możliwy do zdjęcia, gdyby wam się nie podobało. Klawiatura z kilkoma przyciskami takimi jak tryb Eco oraz dodatkowo możecie sobie zamówić podgrzewane fotele, które tutaj są właśnie w tym egzemplarzu. To jest oczywiście dodatkowa opcja i cały panel klimatronika, który jest także dodatkową opcją, jeśli chodzi o to wnętrze. Klimatyzacja to jest bardzo specyficzna rzecz, jeśli chodzi o ten litrowy silnik. Czy to w Joggerze, czy w Sandero, czy w oczywiście jeszcze paru innych modelach ma problem ze schłodzeniem wnętrza. Nie wiem, co jest z tym systemem, ale najczęściej jest tak, że kiedy macie ustawioną temperaturę na 20-21 stopni, robi się za ciepło we wnętrzu, a kiedy zaczynacie przestawiać ją na 16, nagle robi się zimno, albo samochód ma problemy z tym, żeby się schłodzić albo dogrzać. Pod spodem macie złącze 12V, przycisk od trybu
Aktywna droga gruntowa, czyli tak naprawdę macie tutaj system, który reguluje sobie to, żeby właśnie Sandero Stepway był bardziej dzielny w terenie. Hamulec elektryczny za dopłatą oraz coś ciekawego, czyli dodatkowy przycisk, który tutaj mamy do sterowania oknem panoramicznym, który mamy na górze, a tak naprawdę to jest szyberdach, taki jak, nie wiem, w Audi 80 albo w jakichś innych starszych samochodach. Macie takie okno przesuwne, włącznie także oczywiście z możliwością zaciemnienia i tutaj sterujecie sobie trochę w kuriozalnym miejscu właśnie otwarciem tego dachu. Ale jest ciekawostka, 2200 zł za taki bajer, jeśli chodzi właśnie o Sandero. To jest coś nietypowego jak na dacie, więc jak to wybierzecie, to uwaga, będziecie mieć naprawdę szpan na dzielni. Oraz dodatkowy element, za który musicie dopłacić, to jest podłokietnik, który szczerze powiedziawszy robi dosyć dobrą robotę, bo jakkolwiek możecie się oprzeć, co prawda może miękko nie jest, ale spełnia swoją funkcję. Parę miejsc tam w środku jeszcze się znajdzie na jakieś wasze drobiazgi i tak naprawdę to jest tyle. Tanio, przemyślanie i tak miało być. Czas na wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o Dacie Sandero Stepway. Tak naprawdę są bardzo podobne do tego, co już Wam opowiadałem, jeśli chodzi o Dacie Jogger. Mamy tutaj ten sam układ silnikowy, czyli 1-litrowy silnik razem z LPG. I to jest takie fajne połączenie, jeśli chodzi o oszczędność oraz oczywiście największą ekonomikę jazdy. Ale tak naprawdę zacznijmy sobie standardowo od tego, co najważniejsze, czyli od układu zawieszenia. Jeśli chodzi o Dacie Sandero, ma być tanio, więc oczywiście tutaj jest kolumna McPhersona oraz prosta francuska belka, jeśli chodzi o standardowe rozwiązania Renault. Jest to jednak komfortowy samochód, który jest po prostu taki francuski. Miękki, on tak naprawdę lubi się bujać na boki i to jest takie bardzo charakterystyczne, ale dzięki temu o wiele łatwiej się także jeździ, jeśli chodzi o miasto. Wszelakie możliwości, jeśli chodzi o dziury, wyrwy czy jakieś studzienki, tak naprawdę nie wbijają się zbytnio mocno także do kabiny. Ze względu na to, że także profil opony jest dosyć wysoki, no to wszystko w miarę daje taki dosyć mocno komfortowo nastawiony samochód. Układ kierowniczy, no taka gumka, recepturka tradycyjna dla Daci, tutaj nie ma jakichś nie wiadomo jakichś odczuć, nie wiadomo jak sportowych, ale jest po prostu normalnie, tak jak się przyzwyczailiśmy trochę w starszych Renault, tak samo jest tutaj. No w końcu to jest jednak technologicznie właśnie Renault. Oraz co ważne, pracuje także cicho, ze względu na to, że Sandero jest w miarę fajnie także wyciszone, w szczególności także przy tych niższych wartościach prędkości. No i co ważne, także połączenie tego z tą skrzynią jest takie, powiedzmy, takie se. Szczerze powiedziawszy, mieliśmy lepsze manuale, jeśli chodzi o wszelakie różnego rodzaju samochody. Tutaj jest po prostu normalnie, choć delikatnie czasem upierdliwie, ze względu na to, że jednak te biegi gdzieś delikatnie potrafią haczyć. To nie jest idealna skrzynia. Skoda nas przyzwyczaiła do tego, że tam biegi wchodzą jak w masełko, a tutaj jednak trzeba delikatnie się namęczyć z tymi biegami. Ale co ważne, sprzęgło działa o wiele lepiej niż w przypadku Joggera, więc tutaj jest na pewno ogromny plus. Tutaj naprawdę ciężko się tak doczepić do czegokolwiek, bo to są wszystko sprawdzone klocki, które po prostu Renault poskładało już dobre kilkanaście lat temu. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to jest największa różnica. Ten silnik jest naprawdę ekonomiczny, ale jest ekonomiczny najbardziej właśnie na benzynie, bo szczerze powiedziawszy 5,2 litra, 6 litrów średniego, 6,5 litra średniego spalania, to jest tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o ten silnik. Największym zużyciem paliwa jednak deklaruje się tutaj LPG. W trasie macie okolica 8 litrów, a najlepszym wynikiem jaki zrobiłem było 7,5, a tak naprawdę jak wjedziecie do miasta, niestety już musicie liczyć się w okolicach 8,5-9 litrów gazu, ale bardzo mi się podoba to, jak on się zbiera tak naprawdę. Naciskacie pedał przyspieszenia, łup, trójeczka, pyk i czwóreczka. Naprawdę jest przyjemna elastyczność tego silnika i to najlepsze, co może być właśnie jeśli chodzi o Sandero, że tutaj przywędrował w końcu nowoczesny silnik z turbodoładowaniem, a nie te dychawiczne jednostki pokroju 1.6 MPI, które były stosowane wcześniej w Renault. No i także hamulce. Hamulce, jeśli chodzi o ten samochód, jest całkiem nieźle, ale mogło być lepiej. Nie jest to ciężki samochód, ale na pedale hamulca macie z tyłu bębnowe po prostu hamulce. Tu by się przydał już normalny układ hamulcowy, jeśli chodzi oczywiście o tarczówki także z tyłu. Tak to Jogger, Sandero oraz wszystkie możliwe różnego rodzaju pokroje Daci, czyli to wszystko jeździ naprawdę niesamowicie podobnie, bo te same silniki, podobne konstrukcje zawieszenia, tutaj wrażenia z tego wszystkiego są po prostu dosyć bardzo mocno podobne, ale będziecie zadowoleni. Jeśli chodzi o w szczególności jazdę miejską, tutaj Sandero naprawdę robi dobrą robotę. Dacia Sandero Stepway, czy faktycznie to jest idealny samochód do wyboru? Oczywiście samochód, który wybieramy kwestią
bardziej rozumu niż serca tak naprawdę. Samochód, który jest dosyć dobrze skonstruowany, ma naprawdę dosyć dobry silnik, instalację gazową, która jest fabryczna i to jest jego ogromny plus. No i co ważne, wtedy kiedy wybieracie Stepwaya, macie o wiele większy prześwit, na którym oczywiście także ludziom zależy. I to jest naprawdę fajnie. I nie dziwię się, że ten samochód naprawdę jest hitem sprzedażowym w tych krajach na przykład typu Włochy, Hiszpania, Francja i tak dalej, bo jest miejskim, tanim samochodem, który ma także podniesione zawieszenie, co faktycznie tam jest wręcz idealne. I w Polsce tak samo. Jeśli ma klient, konsument taki zwykły, normalny, przyjść do salonu Daci, to wybierze właśnie Dacie Sandero Stepway. Dlaczego? Bo kosztuje także w miarę sensowne pieniądze. Nasza wersja testowa to jest okolice 95 tysięcy złotych, ale tak naprawdę cennik zaczyna się już od okolice 70 tysięcy złotych. Wybieracie sobie parę dodatków, z niektórych zrezygnujecie i tak naprawdę myślę, że w okolicach 80-85, maksymalnie tych 90 tysięcy złotych jesteście w stanie wyjechać sobie naprawdę fajną Dacią Sandero Stepway. Tylko musicie pamiętać o wszystkich wadach, które Wam już w tym materiale powiedziałem, w szczególności o tych kuriozalnych fotelach, które są po prostu irytujące. To nie jest samochód, który wszyscy będą się śmiać, że wygląda jak tania puszka, bo naprawdę te czasy się już skończyły. Bo naprawdę każdego dnia jak schodziłem, ten samochód naprawdę fajnie wyglądał na podwórku. Kiedy zaczynałem nim jeździć, kiedy wsiadałem do niego, no to tu już te czary delikatnie zaczynały pryskać. Ale nie zmienia to faktu, że to jest dobrze wyceniony samochód. Czy Dacia aktualnie w tak dużej cenie, bo jednak te samochody dosyć mocno podrożały, czy będzie fajnym wyborem? Myślę, że nadal to jest bardzo fajna propozycja. Tani, oszczędny i nadal sensowny stylistycznie. Taka właśnie jest Dacia Sandero Stepway i uwielbiana także jest przez Polaków. Jeździ tych samochodów naprawdę sporo i się faktycznie nie dziwię, bo ten samochód wybiera się tak naprawdę rozumem, a nie sercem, ze względu w szczególności na budżet, bo kiedy nie stać Cię na jakiś droższy samochód, wybierasz coś, co będzie nadal świeże, nadal nowe, będzie miało swoją gwarancję i będzie właśnie Dacią. I tu właśnie jest całe clue tego samochodu. To, że jest nowym samochodem, w miarę tanim i tak naprawdę bezawaryjnym. I to jest najfajniejsze właśnie jeśli chodzi o Sandero Stepwaya. Tak oto, moi drodzy, kończymy ten piękny materiał z Dacią Sandero Stepway, która faktycznie jest w stanie wjechać właśnie praktycznie wszędzie. I dzięki serdeczne Wam za obejrzenie tego materiału i przypominam także o subskrypcji kanału Motookiem, bo właśnie kiedy dołączycie do naszych subskrybentów, my możemy się także rozwijać oraz pokazywać Wam coraz ciekawsze fury, także na tym oczywiście kanale, więc co? Dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału, tu macie także 2 inne filmy, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, hej!